Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zajmiemy się niezwykle ważną kwestią, a mianowicie przepisami, które niby wiążą się ściśle z odnawialnymi źródłami energii, z fotowoltaiką, z magazynami energii. Nasze przepisy nie są prawem. To jest wręcz drobna, tycia sugestia. Powiem więcej, zapali się na pewno. Na pewno. Zjara się wszystko po prostu. Kurczę, jaka moc paneli? Jakie kilowaty? Przecież co za różnica, czy metr, czy kilometr, czy gram, czy kilogram? Co to w ogóle, kogo to obchodzi? Czy wat, czy watopik? Nie ma znaczenia, nie? Grunt im ucieka spod nóg, ludzie im się odłączają, idą na off-grid i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo tak ma być. Bo tylko w ten sposób my możemy ten monopol wywalić. Bo jak wiecie, w Polsce prawo tworzą geniusze. Zapraszam na odcinek. W Polsce prawo tworzą geniusze. To nie ulega wątpliwości. Burdel prawny, który my mamy w naszym pięknym kraju, jest wręcz nieprawdopodobny. No ale cóż, trzeba mu jakoś stawić czoła. Trzeba to wszystko spróbować zrozumieć i zinterpretować tak, jak nam się wydaje. Przynajmniej takie jest moje zdanie. No bo słuchajcie, jeżeli ktoś tworzy jakąś ustawę, nie mając zielonego pojęcia o tym, o czym pisze, no to jak to można inaczej rozumieć? No przecież to dziecko w przedszkolu, według mnie, napisałoby to lepiej. A tutaj za pisanie ustawy dla wszystkich obywateli bierze się ktoś, kto totalnie nie wie, o czym pisze, kto nie ma zielonego pojęcia. No ale właśnie dlatego Polska jest państwem z kartonu. Właśnie dlatego nasze przepisy nie są prawem. To jest wręcz drobna, tycia sugestia. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, żeby Wam pokazać, co mam na myśli i o co mi chodzi tak naprawdę, przejdźmy od razu do przepisów, bo trochę tego będzie, a myślę, że oczy Wam się otworzą i będziecie w stanie też dużo na ten temat napisać w komentarzach, dyskusję wywołamy jakąś i może coś się więcej odkryje, coś, czego ja nawet nie znalazłem. Bo wiecie, że ja mówię Wam, że nie trzeba zgłaszać fotowoltaiki, nie trzeba zgłaszać magazynu energii. Zresztą było trochę na ten temat w tym materiale, tutaj macie kartę podpiętą. Natomiast, no cóż, nigdzie w przepisach nie znalazłem, aby trzeba było instalację zgłaszać. No ale może ktoś z Was znalazł. Więc idziemy do ustawy i do definicji. I zobaczcie, moi drodzy. Na sam początek mamy tutaj ustawę Prawo budowlane. Już nieraz o niej trochę było, natomiast chciałbym zgłębić temat. A mianowicie definicja mikroinstalacji. Co to jest takiego według przepisów? Mikroinstalacja to przez nią rozumiemy instalację odnawialnego źródła energii, czyli OZE, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. Jak to rozumieć? No jeżeli mowa o mikroinstalacji, to maksymalnie 50 kW, tak? Więcej być nie może, bo tyle można oddawać do sieci. Jeżeli to będzie instalacja, czy mikroinstalacja cieplna, no to może mieć 150 kW, ale w tym elektryczna nie większa jak 50. I to jest taka, powiedzmy, że zamknięta definicja. No ale teraz przejdźmy sobie
do artykułu 29 prawa budowlanego, gdzie robi się totalny galimatias, a zresztą zobaczcie sami. Spójrzcie. Artykuł 29 prawa budowlanego, to jest świeża ustawa w miarę z 20 stycznia tego roku. Artykuł 29, ustęp 4 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, czyli ani jednego, ani drugiego, czyli oraz zgłoszenia, o którym mowa w artykule 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na. Lecimy sobie do punktu 3, czyli polegających na instalowaniu i literka C, pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych i teraz to, co nas najbardziej interesuje, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanej dalej uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w artykule 56 ustęp 1a. I teraz jest temat rzeka, bo się zaczyna. Zacznijmy sobie najpierw od końca tego artykułu, czy jakby tego punktu. Czyli najpierw te 6,5 kW. Wynika z tego, że wszystkie instalacje fotowoltaiczne, nawet może nie instalacje, ogólnie instalowanie mocy elektrycznej urządzeń fotowoltaicznych do 6,5 kW nie będzie wymagało żadnego projektu, żadnego uzgodnienia ze strażą. No straż, jak wiemy, jest po to, żeby raczej przeciwpożarowo działać i tak dalej, prawda? Czyli żeby było bezpiecznie. Jak będzie to już powyżej 6,5 kW, to wtedy będziecie potrzebowali projekt i uzgodnienie, zgłoszenie do straży. Czyli co? Wynika z tego, że instalacja fotowoltaiczna, która jest mniejsza jak 6,5 kW, to ona się nie może zapalić. Nic się za nie stanie, ona jest całkowicie bezpieczna. A ta powyżej 6,5 kW już się może zapalić. Powiem więcej, zapali się na pewno. Na pewno. Zjara się wszystko po prostu. I taką trzeba uzgodnić. Dlaczego? No bo przecież jak będzie taka duża, to ona się będzie chyba dłużej paliła. Albo może to po to, żeby straż zdążyła dojechać, bo jak będzie taka malutka, no to ona się spali szybko i wtedy straż nawet nie zdąży przyjechać, żeby ją gasić, nie? A tą dużą to jeszcze zdążą przyjechać zgasić. No to chyba to z tego wynika, no bo no jest to totalny absurd. No albo wszystko jest niebezpieczne, albo wszystko jest bezpieczne. No szanujmy się. No pisał to ktoś, kto nie ma pojęcia. No ale dobra, zostawmy temat. Wróćmy do mocy, bo to jest istota całego dzisiejszego tematu. Instalowanie do 150 kW, jeżeli chodzi o urządzenia fotowoltaiczne. No i teraz, moi drodzy, tu są jajca. Zobaczcie, wszędzie się zakłady energetyczne czepiają tej waszej mocy paneli fotowoltaicznych. Kurczę, jaka moc paneli? Jakie kilowaty? Jak weźmiecie byle jaki panel, to co tam jest napisane z tyłu na tabliczce znamionowej, że jaką on ma moc? 325 watopików, czyli 0,32 kWp. 180 watopików, czyli 0,18 kWp. Gdzie tam jest napisane 0,18 kW? Czy więcej, czy mniej? Ja nie widziałem. No ale najwyraźniej dla naszych możnowładców jednostki nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Przecież co za różnica, czy metr, czy kilometr, czy gram, czy kilogram? Co to w ogóle, kogo to obchodzi? Czy wat, czy watopik? Nie ma znaczenia, nie? No, absurd, wariactwo, nie wiem jak to jeszcze inaczej określić. Zresztą sporo na ten temat powiem Wam, tutaj też macie kartę. Waldek Wam powie w swoim materiale, bo on też jest tym zbulwersowany.
Także po moim filmie możecie tam kliknąć i sobie to też obejrzeć. A my wracamy do tematu, bo Waldek tam rozwinął temat, tak? Oczywiście Waldek z kanału Pompa Ciepła i PV, bo Waldków mamy tutaj dwóch. Natomiast tutaj mówimy o naszym Waldemarze prowadzącym live'y. Także to sobie klikniecie. A my wracamy do tematu teraz tych jednostek. Zobaczcie. Jeżeli to dotyczy kilowatów, no a przecież wszystkim zależy na tym, żeby bardzo precyzyjnie i dokładnie, bo jakżeżby inaczej, przestrzegać ustawy, prawda? No więc, jeżeli tak jest, no to 150 kW nie może dotyczyć paneli. To znaczy, że możecie montować dowolną moc paneli fotowoltaicznych. Ile tylko chcecie. 100 kW pików, 200, 500, 1000, a kto wam zabroni? Nie ma tutaj limitu ustawowego. Tutaj jest 150 kW. Czyli to się tyczy w zasadzie falownika. Czyli falownik nie może mieć więcej jak 150 kW bez pozwolenia i bez zgłoszenia, a paneli to sobie ładujcie ile chcecie. No tak mówi prawo budowlane. No innego zdania są zakłady energetyczne, nie? Ciekawe dlaczego. No przecież jak macie falownik fotowoltaiczny, na przykład 10 kW, to na logikę, czy z tego falownika może wyjść 20 kW mocy? Nie ma takiej możliwości. To jest dławik. On ograniczy do tej mocy i ani wata więcej nie puści. Czyli zawsze ten falownik po stronie paneli fotowoltaicznych może mieć więcej. Nawet to dokumentacja mówi, w każdym jednym falowniku. Może to być 12, 15, na ogół nawet do razy 2, czyli do 20 kW pików po stronie prądu stałego, a falownik dziesiątka, bo więcej nie puści. Więc czego my się tu boimy? Czego się zakłady w ogóle obawiają? Ja nie ogarniam tego tematu i tej kuwety. Naprawdę nie ogarniam tej kuwety. No ale jak widać, zakłady do tego podchodzą nieco inaczej, prawda? Nie wiem, co wy na ten temat uważacie. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, ale podejdźcie do tego właśnie tak logicznie myśląc i analizując ten temat. No bo teraz pytanie jest znowu, co znaczy instalowanie? To co? Dotyczy to instalatora? Czy dotyczy to, że ktoś sobie sam instaluje? No bo co, jak macie jeden dom, to sobie możecie wykonać instalację do 150 kW, tak? A jak macie dwa, to co, to wam nie wolno, bo już taką wykonaliście jedną? Czy to jest znowu uznaniowe? Że tu 150, tam 150, tam 150? No, coś mi tu nie gra, nie? No i właśnie, widzicie, urzędy będą podchodzić do tego inaczej, zakład energetyczny do tego podchodzi inaczej, a wy do tego podchodzicie inaczej. Dlatego prawo w Polsce jest uznaniowe i jest sugestią. Tak to realnie wygląda. Ale przejdźmy sobie do jeszcze ciekawszej rzeczy, bo to jest kwestia fotowoltaiki. A teraz przejdźmy do prawa energetycznego odnośnie definicji magazynu energii, zgłoszeń i samego tego, jak zakłady sobie z tym radzą, jak one to ogólnie liczą. Słuchajcie, artykuł 3 prawa energetycznego, czyli definicje, mówią nam wprost w punkcie 10k. Magazyn energii elektrycznej i przez taki rozumiemy instalację umożliwiającą magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci elektroenergetycznej. Skupmy się chwileczkę na tym określeniu. Magazyn energii elektrycznej, czyli wasze akumulatory, to co macie, możecie z nich oddawać energię, tak? I to wtedy jest uznawane za magazyn energii elektrycznej. A jak to będzie samochód elektryczny, który coraz częściej ma możliwość oddawania, czyli jakby dwukierunkowego przekazywania energii, mówiliśmy o tym też w kilku innych materiałach, no to zobaczcie, samochodu nie zgłaszacie, nie? A magazyn musicie. A przecież samochód to jest nic innego jak magazyn, tylko taki, który ma kółka jeszcze. Jest mobilny. No czyli mamy jakieś nieporozumienie. Bo jeżeli ja teraz włączę funkcję V2X, na przykład w Volkswagenie, w Tesli, w którymś tam z Mercedesów i tak dalej, w Kii,
bo przecież kijanki też mają już tą funkcjonalność, te nowsze przynajmniej, to ja mogę oddawać z nich energię do sieci. Z niektórych jednofazowo, z niektórych już nawet trójfazowo. No i co? I teraz mamy kolejny absurd, nie? Przecież mogę oddawać. Czyli zgodnie z tą definicją jest możliwe wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej. No jest możliwe. Dlaczego nie ma wymogu zgłoszenia samochodu? Ktoś zapomniał? Ktoś nie pomyślał? O co tu chodzi? Ok. Idźmy do kolejnego punktu prawa energetycznego. 10 kA. Magazyn energii ogólnie i przez takowy rozumiemy instalację umożliwiającą magazynowanie energii, w tym magazyn energii elektrycznej. No to teraz zobaczcie. Instalację umożliwiającą magazynowanie energii. Czyli wasze bufory w domu magazynują energię cieplną. Nie jest to napisane, ale magazynują energię. Jakby na to nie patrzeć. Czyli wynikałoby z tego, że powinniście im zgłosić wasze bufory, które macie w domu. No dlaczego nie? Inaczej nie macie zgłoszonych? To kurczę, działacie wbrew prawu. Ja myślałem, że każdy z was zgłosił swój buforek do zakładu elektroenergetycznego. No, zgodnie z ustawą, no, jak najbardziej, nie? Jest definicja, powinno być zgłoszone. Fajnie, nie? I każdy inny magazyn energii, jaki by on nie był. Absurd. Ale dobra, to są definicje. To teraz przejdźmy do tego, jak oni to liczą i jak oni to wszystko sprawdzają i weryfikują. Artykuł 7. Przyłączenie do sieci to jest artykuł prawa energetycznego. Punkt 8d z indeksem 12. W przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, o której mowa w ustępie 8d z czwóreczką, no to jest definicja właśnie mikroinstalacji, nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile? Teraz kiedy oni tego nie wliczają? Nie wliczają wtedy, kiedy moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej i łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji. Czyli inaczej mówiąc, nie może ta moc magazynu przekraczać mocy instalacji fotowoltaicznej. Teraz jest ciekawa sprawa. Ja już to kiedyś poruszałem, ale popatrzmy na to od strony czysto, że tak powiem, napięciowej. O, może tak to będzie dobre określenie. Wy z zakładem energetycznym rozliczacie się typowo na prądzie przemiennym. Zatem do jasnej, ciężkiej anielki, co im do prądu stałego? Co im do napięcia stałego? Wasze panele fotowoltaiczne działają na stałym napięciu, na napięciu DC. W sieci mamy AC. Mamy prąd przemienny. Tu mamy prąd stały. Halo! Czy ktoś dostrzega różnicę? Czy w zakładzie energetycznym pracują ludzie ogarnięci? Ludzie, którzy rozumieją w ogóle, o co chodzi? Czy też są to ludzie, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią? No bo jeżeli mamy prąd przemienny, to w jaki sposób oni się mogą czepiać do waszych źródeł wytwórczych, fotowoltaiki i magazynów energii, które według nich są źródłem wytwórczym, skoro tam jest prąd stały? Moc magazynu energii, o co kaman? Hello! Jaka moc? A jaką moc będą miały te akumulatory na zwarciu? Oni przyjmują sobie klasycznie, że jeżeli macie na przykład 20 kWh magazyn energii, to takim standardem będzie 0,5C, czyli połowa pojemności to jest jego moc, czyli 10 kW. Jak będzie miał magazyn 10 kWh, to 0,5C to będzie 5 kW, to będzie jego moc. No ale przecież ja mogę tą moc ograniczyć. Nie muszę całej oddawać do sieci.
A mogę ją podnieść, bo przecież wiele magazynów ma na przykład 1C, czyli moc magazynu jest równa pojemności. A są akumulatory, które mają na przykład 2C. Ja pomijam aspekt tego, że to jest kwestia wydajności, czasu żywotności tego magazynu i tak dalej, ale system to umożliwia. Czyli mając na przykład 10 kWh magazynu, gdzie możemy go rozładowywać mocą czy prądem 2C, mamy moc 20 kW z magazynu 10 kWh. Z czego, że to będzie przez krótki czas, ale będzie. A taki magazyn na zwarciu, on da 2000 kW. Krótkotrwale, przez sekundę, zanim się wyłączy albo spali. Ale da. No i teraz o co tu chodzi? Nie przekroczę mocy mikroinstalacji? Kolejna bzdura i kolejny absurd. No ale znowu, oni nie rozumieją. Tu jest część prądu stałego, DC. Tam jest część prądu przemiennego, AC. Tak? To się ma nijak do siebie. Totalnie. Ale oni się czepiają. Wy macie falownik i przy instalacji fotowoltaicznej macie na dachu panele. 20 kWp sobie założyliście. Falownik 10. Chcieliście im zgłosić 10. Nie, to jest źle, nie może być. Bo ten falownik pewnie odda 20. Gówno. 20 odda. Jak można do tego tak podchodzić? Ja wiem, czemu oni to zrobili. Oni to zrobili, bo dobrze wiedzą, że im się gacie palą. Grunt im ucieka spod nóg, ludzie im się odłączają, idą na off-grid i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo tak ma być. Bo tylko w ten sposób my możemy ten monopol wywalić. Tylko w ten sposób. I oni się przed tym chcą zabezpieczyć. Żebyście wy nie mieli za dobrze. Żebyście nie mogli w zimie być samowystarczalni. Żebyście nie mogli montować wielkich instalacji. Rozumiecie? A tak naprawdę nic im do tego. Ile wy macie? Kompletnie nic. Wy możecie mieć na cały dach zawalony panelami, że one nie muszą być podłączone. Część może pracować w off-gridzie, część w on-gridzie i tak dalej. Nie ma to znaczenia. No ale tak to wygląda. Oni się czepiają wszystkiego, prawda? Instalacje off-gridowe się czepiają, które nie są wpięte do sieci, bo ktoś ma panele. No właśnie. Oj, państwo z kartonu, państwo papierowe. Dramat. Jeden wielki dramat. Zobaczcie, jaka to jest manipulacja wami. Ile oni wam naobiecywali rzeczy. Najpierw, jak będziecie instalować panele, tak? Net metering, to ci, którzy weszli, super, mają 15 lat. Teraz net billing, prawda? Co to miało nie być? Jakie cudowne rozliczanie. Teraz wielu mówi, i tak off-grid się nie opłaca, lepiej jest oddawać energię do sieci. No i co? Ostatni tydzień to przez kilka dni, przez wiele godzin były ceny ujemne. No i co? Nawet jeżeli napięcie jeszcze nie wzrosło i wam się instalacja nie wyłączyła i oddawaliście energię, to zgadnijcie, za ile oddawaliście. Za 0 zł, bo jeszcze was ustawa chroni i jeszcze wam nie naliczają w drugą stronę za oddawanie. To też się zmieni, spokojnie. Na razie to jest takie powolne gotowanie żaby, taki proces, tak się to nazywa. Ale to też się zmieni. Póki co macie ochronę. I jak są ceny ujemne, to oddajecie sobie energię za 0. A teraz instalacji fotowoltaicznych przybywa. Już jest ponad 1,5 miliona gospodarstw, które posiadają fotowoltaikę na swoich dachach i na gruntach. I teraz jak wszystkie te gospodarstwa będą oddawały energię do sieci, to im bardziej słonecznie, a wiemy, że już się to słońce w drugiej połowie lutego zaczyna tak naprawdę w większości przypadków i trwa do października, listopada, dobra pogoda na ogół, to ceny będą coraz bardziej ujemne. Przez coraz dłuższy okres czasu. I wy będziecie oddawać energię do sieci za 0. Takie 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Opłaca się net billing? Sami sobie odpowiedzcie. A z net meteringu też was będą wywalać. Napiszcie mi, ilu z was na własnych fakturach zobaczyło już pozycję moc bierna, prywatnie, nie mówię o firmach, mówię o gospodarstwach domowych. Póki co za 0. Ale ja już widziałem u kilku osób na fakturach właśnie taką ładną pozycję. Moc bierna, indukcyjna i pojemnościowa. Dlaczego?
bo już się przygotowują do tego, żeby Was zacząć tym obciążać. A generujecie potężne ilości energii biernej. Ale spokojnie. Przyjdzie jej czas na to, że tam się pojawią wartości. Jeszcze chwilkę. Dobra, żeby nie przedłużać, przejdźmy teraz do tego, jak oni właśnie liczą te magazyny energii i tą instalację, co jest kolejną manipulacją i kolejnym absurdem w tych całych rozliczeniach i jakby akceptacji Waszych zgłoszeń. Zobaczcie, mamy tu taki kalkulator na stronie Tauronu. Właśnie dotyczy to instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii. No i teraz zróbmy sobie taki test, bo tam mówiliśmy, kiedy to jest sumowane, a kiedy nie jest. Zobaczcie, przyjmijmy sobie, że suma mocy maksymalnych inwerterów to jest 10 kW. Moc zainstalowana magazynu energii, załóżmy, że macie jakiś niewielki magazyn, niech to będzie 1 kW, czyli 2 kWh pół C, 1 kW. Wasza instalacja fotowoltaiczna niech na przykład ma 9 kWp. Czy teraz zobaczcie, przeliczyłem. Czy moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej nie jest większa od mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji? Tak, nie jest większa. Czy łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci, czytaj, suma mocy maksymalnych inwerterów, nie jest większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji? Nie jest. Czyli tak, wszystko się zgadza. I teraz najważniejsze. Czy nastąpi zsumowanie mocy zainstalowanej magazynu z mocą sumaryczną zainstalowanego źródła mikroinstalacji OZE? Tak, nastąpi. Dlaczego? Ano dlatego, że zobaczcie, przy fotowoltaice to oni biorą pod uwagę Wasze panele fotowoltaiczne, ich moc, nie? A przy magazynie to oni się dopatrują mocy inwertera. Czy to nie jest absurd? Czy to nie jest pomylenie z poplątaniem? Spójrzcie, mamy 9 kWp fotowoltaiki, kilowat mocy magazynu i dziesiątkę na falowniku. Jeżeli teraz, zobaczcie, suma tego to jest 10. Czy przekroczyło? No nie przekroczyło, ale nastąpi zsumowanie. Teraz największy absurd w historii. 9 fotowoltaiki. Ja teraz zmienię to na 10 kWp, czyli dokładnie tyle co inwerter. Tak? Zmieniłem. Przeliczamy. I nagle magicznie nie nastąpi zsumowanie. Czyli mając większą moc paneli na dachu czy na gruncie, nagle nie nastąpi zsumowanie. Przecież te panele więcej produkują, tak? Czyli więcej powinno do nich trafić energii. No bo skoro patrzą pod kątem tego, że inwertery mogą więcej z siebie wypluć, no to więcej niby trafi, tak? I nagle jak jest większa instalacja, to nie sumują z magazynem, a jak jest mniejsza, to sumują. Tak? Bo przekracza. Ja teraz sobie mogę, zobaczcie, podnieść na przykład tutaj też do 10. Tak? Tą moc magazynu, czy 20 kWh, 10 kW. Przeliczamy. Nie nastąpi zsumowanie. Nie ma takiej możliwości, żeby nastąpiło, tak? Mimo, że jest 10. Ale jakbym wrócił tutaj do 9, tak? To już nastąpi. Nagle jest. I to jest właśnie cała ta tajemnica i ta bzdura, do której jakby chcę Wam to właśnie pokazać, że to totalnie nie ma sensu. Dlatego nie warto czegokolwiek zgłaszać, nie warto się tym przejmować. Jedyne, o czym musicie pamiętać, to to, że jeżeli macie system wpięty do sieci i chcecie tylko pobierać z niego energię, żeby na przykład w zimie ładować Wasz magazyn energii, to musicie zadbać o bezpieczeństwo tych, którzy mogą na sieci pracować, czyli absolutnie w przypadku wyłączenia zasilania przez zakład energetyczny nie możecie doprowadzić do tego, czy dopuścić do tego, żeby Wasz system raz podał napięcie na sieć, dwa cokolwiek do niej oddawał, nawet poszczególne waty. Jak o to zadbacie, to się nie musicie martwić. Nic nie musicie zgłaszać. Możecie sobie żyć w większość roku w gridzie, a tylko wybrane 2-3 miesiące w roku w połączeniu z siecią, tak żeby tą energię sobie niejako importować do magazynu i tak funkcjonować. Moi drodzy, nie chcę dzisiaj przedłużać. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Bardzo serdecznie Was proszę o subskrypcję na moim kanale.
o łapeczki w górę. Mam nadzieję, że wiele tematów wyjaśniłem i też dałem Wam do myślenia po raz kolejny. Także dziękuję również wszystkim wspierającym kanał. Kto jeszcze nie wspiera, to tam na dole macie taki przycisk wesprzyj. Słuchajcie, to jest dosłownie parę złotych, a możecie pomóc w rozwoju kanału, więc zachęcam do wspierania kanału. No i oczywiście proszę o komentarze, dyskusje wielkie. Im tego więcej, tym lepiej. Ja, słuchajcie, wróciłem jakiś czas temu z urlopu, jestem zawalony mailami totalnie przez Was, ale na wszystkie Wam odpowiem, spokojnie. Wiem, że tam było masę zapytań o magazyny energii, o instalacje. Odpowiem, bądźcie cierpliwi. Po kolei sobie lecę tymi mailami. Każdego dnia ileś tam rozmów, odbywam dzwonienie do Was. Staram się to znowu troszkę nadgonić. Także cierpliwość, damy radę. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za dzisiaj i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.